Igor Jankę, dzień dobry. To jest Układ Otwarty, niezależny program o Polsce i świecie. Dziś o blackoutach w Hiszpanii i Portugalii. Co spowodowało, że nagle te państwa, zwłaszcza Hiszpania, została sparaliżowana? Czy grozi to też Polsce? Co może się zdarzyć u nas? Jakie są powody tych kłopotów? Dziękuję bardzo wszystkim patronom, którzy wspierają Układ Otwarty. To dzięki Państwu ten program jest niezależny. Dzięki Państwu stać mnie na to, żeby móc go montować i przygotowywać. To jest bardzo ważne. Zachęcam do dołączenia do tego fantastycznego grona moich patronów i współtworzenia Układu Otwartego. Zapraszam też Państwa na konferencję, którą organizuje Instytut Wolności 12 maja, na którym zostanie przedstawiony raport dotyczący miejsca Polski w regionie. Raport autorstwa Andrew Michty. Podczas tej konferencji będzie wielu znakomitych ekspertów. Link do zakupu biletów na tę konferencję możecie znaleźć pod nagraniem i tam też cały opis tego wydarzenia. Teraz już łączę się z moim gościem. A oto mecenasi Układu Otwartego. Casa Playa, lider na rynku nowych nieruchomości w Hiszpanii. Casa Playa to agencja nieruchomości, która wspiera Cię na każdym etapie zakupu. Kliknij link w opisie i pobierz darmowy PDF z przewodnikiem zakupu krok po kroku. O Andate MS Brokers, dom maklerski oferujący możliwość inwestycji w instrumenty z całego świata, w tym fundusze ETF, a także oprocentowanie wolnych środków na rachunku. Kliknij link w opisie. Rosnące koszty IT hamują rozwój Twojej firmy? Z AMSO możesz obniżyć wydatki nawet o 70%, wybierając polizingowy sprzęt IT sprawdzony, wydajny i gotowy do pracy. Sprawdź na www.amso.pl. Hallow, katolicka aplikacja dbająca o Twój rozwój duchowy. Medytacje, modlitwy, muzyka, audiobooki i treści do snu. Pobierz z linku w opisie. A mój gość też jest związany z Instytutem Wolności. Wojciech Płachetka, ekspert do spraw energetyki Instytutu. Dzień dobry, Wojtku. Dzień dobry, Igorze, witam serdecznie. Dzień dobry wszystkich Państwa, witam serdecznie. Dziękuję za zaproszenie, a jednocześnie na wstępie, zanim zaczniemy tą naszą dzisiejszą rozmowę, chciałbym wszystkich Państwa serdecznie zaprosić do aplikowania do kolejnej już szkoły przywództwa. Ja sam jestem absolwentem, już niestety kilka lat temu, ale myślę, że szkoła z każdym rokiem się rozwija i serdecznie wszystkich Państwa zapraszam. Wojtek jest najlepszym przykładem tego, jak ludzie rozwijają swoje kariery po tej szkole, rozwija swoją firmę, nie jedną zdaje się, i bardzo się cieszę, że tak się dzieje, że takie są losy naszych absolwentów. Państwo też możecie nimi zostać, zajrzyjcie do linka, który jest pod nagraniem, ale teraz blackouty. Nie wiem, ponad 116 pociągów bodajże zostało zatrzymanych nagle w Hiszpanii. 35 tysięcy pasażerów zostało zablokowanych w tych pociągach. Paraliż Hiszpanii. Podobnie jest w Portugalii. Co się stało? Nagrywamy tę rozmowę we wtorek rano i nie ma jeszcze oficjalnego, ostatecznego komunikatu ze strony operatora sieci, czy to hiszpańskich, czy portugalskich, który jednoznacznie wskazywałby na powody tego blackoutu. Powodów blackoutu może być wiele różnych, od tych takich typowo wojskowych, jak jakiś atak cybernetyczny, przez typowo fizyczne, jakim jest niedobór mocy, nadmiar tej mocy, aż po błędy człowieka czy zjawiska atmosferyczne. Oczywiście nie możemy dzisiaj jeszcze ostatecznie powiedzieć, jak to wygląda, ale możemy bazować na danych, które były widoczne, które są dostępne sprzed samego blackoutu, bo blackout nastąpił około godziny 12:35 i mamy dane na godzinę na przykład 12:30, jak wyglądała produkcja energii elektrycznej na terenie Hiszpanii. I tutaj taki krótki wtręt, pozwolę sobie to zaznaczyć i przepraszam też od razu, że przerywam tą kwestię merytoryczną. Ja na szczęście nie jestem politykiem i mówię o swoich własnych poglądach i swoich własnych przemyśleniach, a czasem zdarza mi się także mówić o zasadach fizyki i matematyki. I to jest o tyle ważne, że niestety w mojej opinii żyjemy w tak spolaryzowanym społeczeństwie, że nawet kwestie energetyczne
stają się kwestiami, które wywołują wielkie niepokoje i polaryzację. No i gdy zacznę za chwileczkę mówić o negatywnych aspektach związanych z odnawialnymi czy rozproszonymi źródłami energii, no to nie znaczy to, że jestem jakimś zaściankową osobą niewierzącą w nowe technologie i w nowe innowacje, a z drugiej strony, gdy będę mówił o źródłach konwencjonalnych, to też nie znaczy, że jestem jakimś akolitą polityki klimatycznej, tylko staram się przedstawić, jak to wygląda. A niestety w naszym dyskursie politycznym często te kwestie fizyczne, matematyczne się po prostu zaburzają. Ale wracając do... Bo układ otwarty jest takim miejscem, gdzie nie kierujemy się sympatiami partyjnymi i też takim miejscem jest szkoła, w którym spotykają się ludzie o różnych poglądach, ale łączy ich jedno, są ekspertami, są ludźmi zaangażowanymi w rozmaite działania i biznesowe i inne. Wojtek, czy to znaczy, chciałeś zasugerować, że to jest, że powodem tego może być nadmiar źródeł odnawialnych, fotowoltaiki, która w Hiszpanii jest powszechnie używana? Jest to bardzo prawdopodobne, ponieważ gdy spojrzymy sobie na te dane, o godzinie 12:30, co też nie dziwi, godzina 12, ponad 70% produkowanej energii pochodziła właśnie z instalacji fotowoltaicznych, a wszystkie dane pokazują, że brak było tak zwanej rezerwy wirującej. Rezerwa wirująca, w skrócie, to ta rezerwa, którą możemy uzyskać dzięki energetyce konwencjonalnej, dzięki elektrowniom węglowym, gazowym, dużym elektrowniom wodnym, czyli tym elektrowniom, gdzie silnik pracuje przy wykorzystaniu wirnika. To jak mamy bączek taki dla dzieci, który puszczamy, no to wiadomo, musimy go nakręcić i on wiruje i dzięki temu produkuje nam, w skrócie oczywiście, przepraszam wszystkich energetyków, produkuje nam energię elektryczną, ale ten bączek najpierw trzeba nakręcić, co trochę trwa, ten wirnik musi się nakręcić, a z drugiej strony ten wirnik też nie może wyhamować jak mikrofalówka w ciągu 1 sekundy, tylko też musi to trwać, zanim on wyhamuje. No i dlatego mówię o tym przykładzie, że gdy mamy taką elektrownię konwencjonalną, jakąś gazową na przykład, czy węglową, no to ona pracuje co do reguły na jakimś poziomie, na przykład na 60-70%. I gdy pojawiają się problemy, to możemy systematycznie, stopniowo zwiększyć jej produkcję, jej moc, produkcję jej energii elektrycznej lub systematycznie zmniejszać. Natomiast te źródła odnawialne, szczególnie fotowoltaika, one działają, jak wspomniana przeze mnie już, mikrofalówka albo właśnie jakieś inne urządzenie elektryczne, czyli w ciągu bardzo krótkim one rozpoczyna działanie, ale na przykład zajdzie chmura, zmienią się warunki atmosferyczne w krótkim okresie i ona automatycznie przestanie działać. I najprawdopodobniej w Hiszpanii mieliśmy do czynienia z sytuacją, w której bardzo duża ilość fotowoltaiki produkowała energię elektryczną i nagle albo przestała produkować energię, albo jeszcze więcej jej produkowała, ponieważ blackout może nastąpić zarówno z tego powodu, gdy mamy nadmiar energii, jak gdy mamy niedobór energii. Gdybyśmy rozmawiali w latach 90., to najczęściej byśmy mówili o blackoutach pojawiających się wtedy, gdy mamy elektrownię w bloku w Bełchatowie albo w innej elektrowni, no i ten blok w tej elektrowni doprowadza do niedoboru mocy i do tego naszego przysłowiowego blackoutu. W obecnej sytuacji najczęściej energetycy wskazują, że możliwością blackoutów czy blackouty będą mogły wynikać także z nadwyżki, z nadmiaru mocy i braku tej rezerwy, czyli innych elementów, które mogłyby skompensować tą moc lub które mogłyby w sposób chwilowy, znaczący zmniejszyć produkcję energii elektrycznej. Więc czy to jest zjawisko do ogarnięcia, do zarządzania nim? Czy to jest tak, że po prostu używając tego typu źródeł energii, które mają swoje ogromne zalety, ale mają też swoje wady, jesteśmy na takie sytuacje narażeni?
Tak, jesteśmy na takie sytuacje narażeni i zarządzanie tym procesem jest bardzo trudne. Ja nie zazdroszczę kolegom, koleżankom w polskich sieciach elektroenergetycznych czy nawet u operatorów dystrybucyjnych, ponieważ te zmiany są znacznie dynamiczniejsze i szybsze. Kiedyś mniej więcej takie osoby u operatora dystrybucyjnego zdawali sobie sprawę, że tam o 17 ludzie skończą pracę, przyjdą do domu, wtedy włączą te czajniki, kuchenki, no i wtedy trzeba w tej przysłowiowej elektrowni dorzucić trochę węgla, żeby wygenerować więcej pary i żeby było więcej energii elektrycznej. Ale dzisiaj, gdy słońce, wiatr, różne czynniki nieprzewidywalne są bardzo szybko zmienne i nasze prognozy pogody oczywiście te stosowane w energetyce są dokładne, ale nigdy nie są 100% pewne, no to zarządzanie tym procesem jest bardzo, bardzo trudne. A jeszcze musimy pamiętać, że jesteśmy w takim okresie przejściowym, okresie transformacji, bo gdybyśmy mieli wszędzie pełno magazynów, przy każdej fotowoltaice taki magazyn energii, albo system sterowania w każdym zakładzie przemysłowym, automatykę na wysokim poziomie, zastosowanie blockchainu, sztucznej inteligencji w tej energetyce, to pewnie te zarządzanie byłoby znacznie łatwiejsze. Ale my jesteśmy właśnie w tym takim kluczowym momencie, gdy jeszcze mamy duże bloki węglowe, gazowe, system ten taki promienisty, czyli jedna elektrownia, od niej idą sieci wysokiego, średniego, niskiego napięcia, a z drugiej strony mamy dziesiątki, miliony, w przypadku na przykład fotowoltaiki, instalacji mikro, które działają na tym poziomie najniższym, na niskich napięciach. I zarządzanie tym jest naprawdę bardzo trudne, bo przecież na przykład operatorzy dystrybucyjni bardzo trudno im zarządzać każdą pojedynczą instalacją fotowoltaiczną. Tak tego po prostu się nie da zrobić. Nie wiemy oczywiście jeszcze na pewno, czy takie były przyczyny, czy to nie był atak ze strony tego, który obecnie atakuje bardzo często, albo kogoś innego, ale tego nie wiemy. Natomiast to jest jedna z hipotez, rozumiem, podstawowa dzisiaj, tak, którą możemy na tą porę, o której rozmawiamy, zakładać. W Polsce mamy coraz więcej instalacji fotowoltaicznych, tak? Zdaje się, z tego co rozumiem, ta liczba czy ilość tych instalacji bardzo radykalnie wzrosła, nawet w ostatnim roku. Po pierwsze, powiedz, jaki to jest procent, żebyśmy zrozumieli, jak dużo jest tych instalacji. No i pytanie związane z tym, czy nam też grożą takie blackouty. Tutaj najpierw chciałbym uspokoić. Wydaje mi się oczywiście, że w najbliższej przyszłości nasi operatorzy dystrybucyjni, przede wszystkim polskie sieci elektroenergetyczne, doskonale dbają o nas i robią wszystko, żeby uniknąć takich sytuacji. Więc ale hiszpańscy też doskonale dbali, ale my tylko że jeszcze może poszli na siestę. 12, ale my mamy ciągle jeszcze 60% tej energetyki opartej o węgiel, więc ta rezerwa wirująca jest dosyć duża. Natomiast jeżeli chodzi o fotowoltaikę, o której wspomniałeś, to tak, ten przyrost jest bardzo szybki i bardzo duży. Wyobraź sobie, czy wszyscy państwo, że my już mamy ponad 1,5 miliona mikroinstalacji fotowoltaicznych, tych takich na domkach jednorodzinnych. 1,5 miliona? Tak, 1,5 miliona instalacji tych fotowoltaicznych, mikro. No to wyobraźmy sobie, jak Polacy są aktywnym narodem, gdy tylko dostają taką możliwość samodzielnego generowania prądu, zarabiania, oszczędzania. Gdy daje się im taką możliwość, to tak naprawdę polskich rodzin nie trzeba przekonywać, ale same chcą to realizować. I to jest piękne, to jest świetne. Jednocześnie trzeba zwrócić uwagę, że łączna moc zainstalowana w fotowoltaice przekracza już 21,5 gigawata mocy zainstalowanej. To jest bardzo dużo. Ale porównaj to do czegoś, żebyśmy zrozumieli, co to jest 21 gigawata. To, żeby Państwo zrozumieli, oczywiście, znowu przepraszam energetyków za bardzo duże uproszczenie, ale polskie sieci elektroenergetyczne publikują, jakie jest zapotrzebowanie na moc chwilową w Polsce, w sieciach i średnio ono wynosi 24,5 gigawatogodziny.
To oznacza, że oczywiście nie cała ta fotowoltaika będzie oddawała energię do sieci, ale gdyby był czerwiec, godzina 12 i ta fotowoltaika zamontowana, te 21,5 gigawata, pracowałaby optymalnie na 100%, bo akurat będzie właśnie ta 12 w południe i pracuje ona najbardziej wydajnie, to znakomitą część produkcji energii w Polsce, czy generacji energii w Polsce generowałaby tylko i wyłącznie fotowoltaika. Tylko ze względów fizycznych jest to niemożliwe, bo bloków węglowych, gazowych nie da się wyłączyć na 2 godziny, żeby później je włączyć o godzinie 19 czy 17. To doprowadzi do sytuacji, w której z jednej strony na rynku finansowym będziemy mieć ceny ujemne, to znaczy, że energia elektryczna o tej godzinie 12 będzie na rynku bieżącym warta minus 500 zł, minus 600 zł, co już się dzieje. Wyobraź sobie, że w każdy weekend... Czyli ci, którzy produkują, to nie zarabiają w tym czasie? Aspekty energetyczne i system wsparcia jest bardzo obszerny, bo są różne rodzaje systemów wsparcia, systemy aukcyjne, umowy PPA. Postaraj się to uprościć tak, żeby prosty, ale w skrócie, czytający układu otwartego to zrozumiał. Jeżeli ktoś sprzedaje energię elektryczną na giełdę i cena jest minus 500 zł, to musiałby dopłacić minus 500 zł za to, że oddał tą energię do sieci. Fantastyczny biznes. Najprawdopodobniej taki właściciel instalacji fotowoltaicznej samodzielnie wyłączy tą instalację fotowoltaiczną po to, żeby nie dopłacać. Więc jeżeli ktoś zainwestował w farmę fotowoltaiczną i nie ma jakiegoś magazynu energii, zapotrzebowania własnego, na przykład, nie wiem, hali produkcyjnej, tylko po prostu w szczerym polu wybudował 10-50 megawatów instalacji fotowoltaicznych, czyli znowu dla zobrazowania zabudował panelami fotowoltaicznymi, nie wiem, 20, 50, 70 hektarów i nie ma miejsca, w którym może tą energię skumulować, no to on sam będzie wyłączał tą instalację fotowoltaiczną po to, żeby nie musieć dopłacać za to, że oddaje tą energię do sieci. Albo, i to są aspekty ekonomiczne, ale z aspektów technicznych bardzo możliwe, że operator dystrybucyjny lub polskie sieci elektroenergetyczne, zależne na jakim napięciu jest ta instalacja, jak duża ona jest, gdzie ona jest podpięta, same go wyłączą, ponieważ będą widziały, że tej generacji energii elektrycznej na przykład w czerwcu o 12 jest za dużo, no i aby uniknąć tych blackoutów, no to nasi operatorzy dbają o to, że nie może być nadmiar energii elektrycznej, no więc od godziny na przykład 11 do godziny 14 ta farma fotowoltaiczna zostanie wyłączona z systemu, nie będzie pracowała. A w świecie idealnym to oddawałoby do jakiegoś magazynu energii, tak, i czekała, aż się sytuacja zmieni. Tak, i na przykład oddawałaby z tego magazynu energii tą energię o godzinie 19, no gdy już ona przestaje pracować. Ale tych magazynów nie ma? Czy one są za drogie? Czy... Magazyny energii są jeszcze stosunkowo drogie. One stają się coraz to popularniejsze, zarówno te malutkie domowe, jak i takie kontenerowe na farmach fotowoltaicznych. Natomiast no, trzeba pamiętać, że ich żywotność jest znacznie krótsza niż takiej farmy fotowoltaicznej, no bo ona wynosi kilka lat można przyjąć. No tak jak baterie w naszym telefonie czy komputerze, więc one są znacznie krótsza jest ich żywotność, a tym samym stopa zwrotu jest gorsza. No i ta technologia co prawda bardzo szybko się rozwija, natomiast jeszcze można przyjąć, że jest na początkowym swoim etapie, a tym samym wielu inwestorów po prostu nie inwestuje w tego typu technologie. Ale wracając do podstawowego pytania, bo to nas najbardziej interesuje. Czy nam to grozi, że nagle pociągi i nie tylko pociągi w Polsce staną w miejscu? To jest najgorsze pytanie, bo teraz obojętnie co powiem, to za chwileczkę może być to zweryfikowane. Ale moim zdaniem nie.
dlatego że mamy bardzo dużą rezerwę elektrowni konwencjonalnych. To, co nam grozi, a przede wszystkim grozi właścicielom instalacji fotowoltaicznych, to, że w okresie, gdy powinny produkować najwięcej energii, będą po prostu wyłączane i obojętnie, czy to mieszkańcy domków jednorodzinnych, czy inwestorzy, nie będą uzyskiwali profitów z tego, że mają takie instalacje. No, ale tendencja jest taka, że kopalni, elektrowni opartych o węgiel będzie coraz mniej, źródeł odnawialnych będzie coraz więcej, to może nie powinniśmy iść w tym kierunku. Na pewno powinniśmy iść w kierunku źródeł stabilnych. Jakieś źródła stabilne musimy mieć. Źródła stabilne to powiedzmy, to jest co? Gaz, węgiel i atom. Na przykład tak, ale też biogazownia z kogeneracją, czyli z instalacją, która wytwarza energię elektryczną wtedy, gdy jest ona potrzebna lub gdy można nią sterować. Fotowoltaika z dobrej jakości magazynem też może być uznana, czy ten magazyn tak naprawdę, za stabilne źródło, ale tak jak już wspomnieliśmy, jest ich bardzo mało na tą chwilę. No i tak, powinniśmy inwestować nie tylko w fotowoltaikę i instalacje wiatrowe, ale przede wszystkim właśnie w takie źródła, które wyprodukują nam energię w grudniu o godzinie 20, czy nawet w czerwcu, ale gdy zajdzie słońce. No i tutaj dzisiaj, bo trzeba też o tym pamiętać, że żyjemy w bardzo ciekawych, niespokojnych czasach, na dzień dzisiejszy instalacje gazowe czy silniki gazowe znowu są bardzo atrakcyjne z uwagi na to, że cena gazu znacząco spadła. Cena ropy także spadła. No i uniezależniliśmy się od Rosji, tak? Co było naszym wielkim problemem. Tak, natomiast mamy okno na świat, jakim jest gazoport, więc tutaj mamy bardzo duże możliwości importowania tego gazu. Natomiast trzeba pamiętać, że około 70% gazu wykorzystywanego przez Polskę też pochodzi z importu, więc i tak musimy za ten surowiec zapłacić. I tak jesteśmy uzależnieni od zewnętrznych dostawców. Dokładnie tak. Najlepiej, mówią, to zostawmy elektrownię, zostawmy węgiel. To jest coś, co mamy i mieliśmy. Polska tradycja, polski smród. Inaczej, to nie jest tak, że elektrownie węglowe są niekonkurencyjne. Wprost przeciwnie. Gdyby nie system ETS, czyli opodatkowania emisji CO2, elektrownie węglowe co do reguły byłyby bardzo opłacalne pod względem ekonomicznym. Tylko że nasz węgiel, o tym musimy sobie zdać sprawę i musimy o tym pamiętać, jest po prostu niekonkurencyjny. Taniej jest sprowadzić węgiel z Kolumbii, Australii, innych krajów, kiedyś także Rosji przede wszystkim, niż wydobywać go z pokładów, szczególnie na Górnym Śląsku, z którego pochodzę, które mają czasami i kilometr głębokości z szybów, gdzie jego jakość wcale nie jest taka wysoka, jest gorsza tak naprawdę niż na przykład węgiel rosyjski. I koszt tej tony, który mamy możliwość zakupu z polskich kopalń, jest wielokrotnie wyższy niż sprowadzany węgiel z zagranicy. Stąd też te uniezależnienie się od zewnętrznych dostawców poprzez polskie elektrownie węglowe jest tylko pozorny, bo przed agresją na pełną skalę Rosji na Ukrainę większość prywatnych na przykład ciepłowni czy elektrociepłowni korzystała z węgla importowanego głównie z kierunku rosyjskiego, więc o tym też musimy pamiętać. A jednocześnie, ostatnie zdanie, jeżeli mogę powiedzieć o tych wahaniach cen, bo trzeba też pamiętać, że uzależnienie się od najróżniejszych surowców, czy to od gazu, czy od ropy, czy od węgla, prowadzi do tego, że jesteśmy narażeni na wahania kursowe. No i gdy coś się dzieje niedobrego na świecie, jakiś konflikt na Bliskim Wschodzie, czy agresja właśnie naszego wschodniego sąsiada na kolejne kraje, cena ropy, gazu czy węgla znacząco wzrasta. No i gdy w 2022 roku Rosja zaatakowała na pełną skalę Ukrainę,
to wtedy cena gazu wzrosła kilkunastokrotnie. I nagle te wszystkie elektrownie gazowe przestały być tak atrakcyjne i tak opłacalne. Ale Bo jeszcze powiedzmy to, bo to warto wyjaśnić, że zawieramy często kontrakty długoterminowe, tak? No, kiedyś mieliśmy te kontrakty bardzo długoterminowe z Gazpromem, ale teraz mamy z innymi partnerami, którzy pochodzą z tej części świata, która dla nas jest bardziej bezpieczna i przyjazna. Przynajmniej tak nam się wydaje dzisiaj, że jest przyjazna. Ale to nie są kontrakty o stałej cenie, tak? Bo ta cena to jest umowa długoterminowa na to, że będziemy ją dostawać, ale cena jest zależna od tego, co się dzieje w danym momencie. Czyli nie jest tak, że podpisaliśmy umowę na x $100 tam za metr czy za coś, tylko podpisaliśmy na, rozumiem, cenę wahającą się. Tak, cena surowców energetycznych najczęściej jest zależna od ceny giełdowej, tej notowań, czy to ropy, czy gazu na rynkach światowych. Więc jeżeli na rynkach światowych ropa, gaz, węgiel, ich cena rośnie, to ile my musimy płacić obojętnie jakiemu dostawcy, też najczęściej rośnie. No jeżeli mamy jakiś konflikt, jakieś złe wydarzenie na świecie i ta cena wzrasta, no to wtedy nasi odbiorcy, nasze elektrownie, a w ostatecznym rozrachunku każdy z nas ma bardzo duży problem, czego doświadczyliśmy w 2022 roku, gdzie rząd musiał na szybko przyjmować tarcze ochronne, dokapitalizować spółki energetyczne i staliśmy przed dużym wyzwaniem. Natomiast patrząc na dzisiejszą sytuację, w której administracja Donalda Trumpa głosi wszemi wobec tak naprawdę, że ma za cel osłabienie dolara, a pamiętajmy, że te surowce energetyczne rozliczamy w dolarze i jednocześnie analitycy z różnych stron spodziewają się jakiegoś spowolnienia gospodarczego, no to te surowce energetyczne znacząco staniały. I cena gazu czy cena ropy jest najniższa od wielu lat. Tak samo cena węgla. I w związku z tym, że ta cena węgla, czyli surowca, którego posiadamy jeszcze, spadła, no to na przykład Jastrzębska Spółka Węglowa, jeden z dwóch polskich głównych czempionów górniczych, gdy opublikowała wyniki finansowe za rok 2024, to wykazała stratę w wysokości 7,6 miliarda złotych. Oczywiście duża część tej straty to odpisy z uwagi na zmniejszenie wartości swoich aktywów, ale ta strata z działalności operacyjnej i tak wyniosła 1,5 miliarda złotych. No dobrze, ale kiedy ja spojrzałem na rachunek, który ja dostaję do swojego domu, a to jest tylko dom, a wielu właścicieli firm dostało swoje rachunki za ogrzewanie, za zużyty prąd w danym czasie, no to nie miała wrażenia, że ceny spadły na rynku, tylko na ich rachunku te ceny dramatycznie wzrosły. Bo masz rację. Tylko że na tym rachunku, który dostajesz i dostają wszyscy nasi słuchacze, to ta cena netto energii, a w ogóle tego surowca, gazu, ropy czy węgla, to jest wbrew pozorom nie największy składnik. Większa część tego rachunku to różnego rodzaju podatki, od tych znanych wszystkim jak akcyzy, VAT, przez mniej znane jak różnego rodzaju opłaty OZE, opłata mocowa, kolory i tak dalej, aż do tego podatku, który jest w nim trochę ukryty, czyli systemu ETS. No i musimy pamiętać Jaki o tym, procent ETS jest w moim rachunku? w zależności od aktualnej ceny giełdowej certyfikatu ceny tego, która się waha, żeby było, ona się waha od 50 do 100 euro za 1 tonę. I teraz każda gospodarka, każdy kraj w Unii Europejskiej płaci inną wartość, bo w zależności od tego, jaką mamy emisyjność tej gospodarki, Polska to jest około 0,7, tak w przybliżeniu, czyli każda megawattogodzina energii elektrycznej, którą wyprodukowaliśmy, to 0,7 certyfikatu, ale w Niemczech to już jest na przykład 0,35, a we Francji 0,1.
trochę przeciwnik może powiedzieć, że podatek dla ubogich, no bo czym biedniejszy kraj, tym najczęściej ma większy ten wskaźnik. No to i ten certyfikat, który aktualnie kosztuje około 70 euro, no to jeżeli policzymy 7 razy 4, no to mamy 28, przeliczam na złotówki, czyli około powiedzmy 300 zł razy 70%, no to mamy około 200 zł w 1 megawattogodzinie, a sama megawattogodzina tej energii elektrycznej czynnej na giełdzie kosztuje akurat aktualnie około 280 zł. Czyli prawie drugie tyle, co cena energii elektrycznej na giełdzie, kosztuje cena uprawnień do emisji. Niesamowite. Ale to jest też podatek od tego, że nie dokonaliśmy wielu rzeczy, które powinniśmy zrobić wcześniej. Gdybyśmy zbudowali elektrownie atomowe i mieli czystą energię i bezpieczną, to pewnie mój rachunek byłby niższy. Dokładnie tak. No, Francja ma tak niski ten współczynnik, dlatego że ma dużą ilość elektrowni opartych o atom, no i oczywiście OZE. To jest dla mnie to jest ciągle niepojęte, że myśmy nie zbudowali dzisiaj ani ćwierci elektrowni. No ale kilka dni temu podpisaliśmy umowę z Westinghouse'em, tak? Na budowę. Czy to oznacza, że to już świetnie ruszyło i wreszcie będziemy mieć na pewno tę elektrownię i to jest nasz wielki sukces, chociaż spóźniony? I teraz serce krzyczy co innego, a rozum zupełnie co innego, bo serce krzyczy tak, zróbmy to, budujmy w końcu te elektrownie, natomiast ta umowa, która jest nazywana umową pomostową, ona nie jest aż tak ogromnym sukcesem, jak niektóre media to przedstawiają. To jest jedynie taka umowa, która wskazuje, że możemy dalej kontynuować tą budowę, czy przygotowanie do budowy, bo że spółka dedykowana oraz Westinghouse będą mogły dalej współpracować i ponosić wydatki przy realizacji decyzji przy decyzji środowiskowych, rozpoczęciu procesów inwestycyjnych, ale to jeszcze nie dotyczy samej budowy, finansowania tej samej budowy i takich aspektów technicznych. Ciągle jeszcze ważą się losy systemu notyfikacji czy wsparcia dla systemu finansowania tej elektrowni w Unii Europejskiej i ten proces nie jest zamknięty, więc z uwagi na to, że nawet kwestie prawne na szczeblu europejskim nie mamy jeszcze do końca wyjaśnionych, no to nie możemy ogłaszać jeszcze sukcesu. To jest niestety takie smutne, moje oczywiście tylko i wyłącznie zdanie. Ale to tak czy inaczej to jest krok w dobrym kierunku. No lepiej, że to zrobiliśmy niż że nie. Tak, tylko, że to jest jeszcze dużo do tego, że to się zdarzyło. I chciałem jeszcze, żebyśmy chwilę porozmawiali o tym, o innym aspekcie tego, co się dzieje w energetyce, a dzieje się oczywiście bardzo, bardzo dużo, o tym, jaki koszt niesie za sobą rozwój sztucznej inteligencji, z której każdy nas korzysta coraz bardziej na różnych poziomach, a nie myślimy o tym i nie mówimy o tym, że ta fantastyczna maszynka zużywa gigantyczne ilości prądu. Tak, bardzo dziękuję Ci za to pytanie, bo jest to aspekt, który moim zdaniem jest kluczowy. Na początku, jeżeli pozwolisz, chciałbym zwrócić wszystkim Państwu uwagę, że żyjemy w dobie tej powtórnej elektryfikacji. Wszystkie aspekty naszego życia zostają elektryfikowane przez transport, samochody elektryczne, przez ciepłownictwo, pompy ciepła, przez robotyzację, cyfryzację, automatyzację. Wszędzie ta energia elektryczna staje się kluczowa i to od niej zależy, czy te procesy będą podejmowane. No i tym najważniejszym procesem i rewolucją, która się odbywa, jest oczywiście rewolucja sztucznej inteligencji, która zużywa ogromnej ilości energii. Dla zobrazowania wszystkim Państwu, wygenerowanie takiego obrazka, którym bawimy się, wrzucamy na nasze media społecznościowe, to w zależności oczywiście od modelu można przyjąć,
że wygenerowanie tego jednego obrazka to tyle energii, co naładowanie naszego smartfona od 0 do 100%. Musimy sobie zdać sprawę, że już dzisiaj 3%, 2 do 3% energii elektrycznej jest zużywane na centra danych. Natomiast jest to ten odbiorca energii elektrycznej, który najszybciej rośnie, bo szacuje się, i to też podają międzynarodowe agencje, iż już w 2030 roku zużycie energii elektrycznej przez same data center, czyli centra danych na potrzeby sztucznej inteligencji, będzie potrzebowało więcej energii niż cała produkcja czy zapotrzebowanie na energię elektryczną przez Japonię. Czyli cały kraj z wszystkimi swoimi elektrowniami opartymi o atom, gazówkami, wszystkimi źródłami będzie potrzebował tyle samo energii, co po prostu źródła zasilające sztuczną inteligencję. Tylko przedsiębiorstwo Nvidia, duże oczywiście i jeden z kluczowych graczy, ale tylko to przedsiębiorstwo do 2030 roku ma zużywać więcej energii niż cała Holandia. Więc mówimy o ogromnym wzroście zapotrzebowania na energię elektryczną. No i tutaj pojawia się kolejny dylemat czy problem, bo jeżeli żeby zarządzać tym miksem energetycznym bardzo niestabilnych źródeł fotowoltaiki, wiatraków, no to wiele z nas mówi o jakichś taryfach dynamicznych, o tym, że powinniśmy prać wtedy, gdy jest południe, gdy energia jest tania i gdy jest jej dużo wytwarzalny, że zakłady przemysłowe powinny wtedy pracować czy chłodnie, no tylko serwerownie muszą pracować stale, co do reguły stabilnie. I w nomenklaturze energetycznej ten pasek energii musi być stały i stabilny, więc raczej fotowoltaiką nie zasilimy tych centrów danych. Stąd też amerykańskie czempiony technologiczne, czy to Google, czy Alphabet, czy Facebook, czy firmy Elona Muska poszukują źródeł energii elektrycznej i w większości kierują się ku źródłom opartym o atom. Więc być może czeka nas renesans źródeł energetyki jądrowej właśnie nie tylko po to, aby zasilić nas tutaj wszystkich obecnych, żebyśmy mogli ze sobą rozmawiać, ale po to, aby zasilić komputery. To jest bardzo, bardzo ciekawe i fascynujące, ale czy to znaczy, że skoro to zapotrzebowanie będzie ciągle rosnąć, bo będzie rosnąć, tak? Rozwój sztucznej inteligencji jest nieprawdopodobnie szybki i sobie pewnie jeszcze nie wyobrażamy, bo są jakieś dane, prognozy, ale to one to wszystko może jeszcze bardziej zaskoczyć. Ale czy to oznacza, że koszty energii będą rosły, bo nie da się jej tak szybko wyprodukować więcej, w związku z tym po prostu cena będzie rosła? Jeżeli możemy się pobawić, bo oczywiście to jest tylko zabawa i nie udzielamy żadnych propozycji inwestycyjnych, ale to w krótkim terminie cena energii z uwagi na wprowadzane cła, sytuacje, być może spowolnienie gospodarcze, w mojej opinii, będzie spadała, przynajmniej na rynkach światowych lub rynkach giełdowych. To, czy będzie spadała dla domków jednorodzinnych, to jest inna kwestia, zależna bardziej od czynników politycznych. Natomiast w długiej perspektywie, jeżeli nie znajdziemy nowych, czy nie usprawnimy obecnych źródeł wytwarzania energii elektrycznej, to najprawdopodobniej będziemy konkurować o tą energię elektryczną pomiędzy sobą, z maszynami, już taką apokaliptyczną wizję, jeżeli możemy roztoczyć, i tak cena energii będzie w przyszłości rosła. A i pamiętajmy o tym, że jeżeli powiedzieliśmy sobie przed chwileczką, że te wszystkie procesy w fabrykach, w miastach zależą od energii elektrycznej, no proszę Państwa, my dzisiaj trudno nam będzie otworzyć drzwi, wjechać windą, czy nawet spuścić wodę w toalecie, jeżeli nie będziemy mieć energii elektrycznej, no to od dostępności i od ceny energii elektrycznej w moim przekonaniu będzie zależała przewaga konkurencyjna konkretnych państw. Te państwa, które będą mieć tanią energię elektryczną, te będą miały największe przewagi konkurencyjne. Czy to oznacza, że również paliwa kopalne będą ciągle ważne, będą w cenie i mówiąc drill baby drill, Trump ma rację, że trzeba to robić?
Szanowni Państwo, ja naprawdę jestem propagatorem odnawialnych źródeł energii, ale gdy spojrzymy na twarde dane, to tak, paliwa kopalne, gaz, węgiel, ropa wcale nie są w odwrocie, proszę Państwa. Ciągle są budowane nowe elektrownie gazowe, nawet węglowe, na olej opałowy. Rozwój gospodarczy potrzebuje tego paliwa. I tak, jeżeli spojrzymy na dane prezentowane przez Międzynarodową Agencję Energii, zapotrzebowanie na gaz, ropę i węgiel ciągle rośnie. To jeszcze na koniec chciałem porozmawiać o czymś, o czym mówią, co nazywają energetyką obywatelską. Czy w tym, co się kryje za tym pojęciem i czy w tym czasie naszego zagrożenia realnego, kiedy musimy się przygotować na wojnę, tak, na atak, który może nastąpi, a może nie nastąpi, ale nie możemy tego wykluczyć i mówimy o różnych poziomach przygotowania się, tak. Wydajemy na armię i to jest jasne, kupujemy sprzęt, chcemy rozbudowywać tą armię, mówimy o obronie cywilnej, niestety mówimy, a nie mało robimy, no ale zakładam, że już mówimy tak dużo, że to się zacznie, mówimy o bezpieczeństwie żywnościowym, mówimy o zdrowotnym, no i oczywiście mówimy o bezpieczeństwie energetycznym na takim wysokim poziomie, ale też chyba dzisiaj jest już tak, że każdy z nas może potencjalnie również jakby zadbać o tą produkcję na niższym poziomie. Dokładnie tak. I tutaj chciałbym zwrócić uwagę, że bardzo wiele w ostatnich miesiącach, nawet latach w debacie medialnej jest informacji o dronach, o przygotowaniu się takim militarnym na potencjalne zagrożenia, co jest bardzo ważne. Tylko proszę Państwa, jeżeli nie będziemy mieć dostępu i stałego dostępu do energii elektrycznej, to te drony także nie będą miały jak latać, bo one też są zasilane energią elektryczną. Jeżeli wszystkie procesy w przedsiębiorstwach, ta sztuczna inteligencja opiera się na energii elektrycznej, to w moim przekonaniu najlepszym przykładem tej obrony cywilnej, obrony przed potencjalnym zagrożeniem jest zapewnienie stałej dostawy energii elektrycznej po to, żebyśmy mogli funkcjonować po prostu. No bo widzimy, co dzieje się w Hiszpanii, gdy jednodniowy, on oczywiście będzie jeszcze trochę trwał, ale blackout prowadzi do paraliżu miast, paraliżu transportu, no to musimy stworzyć taki system elektroenergetyczny, który pozwoli nam w sytuacji zagrożeń, zarówno tych militarnych, ale także powodzi czy klęsk, zapewnić obywatelom dostęp do energii elektrycznej. No i biorąc pod uwagę to, że mamy bardzo dużą wolę, chęć mieszkańców do budowania własnych źródeł na energię elektryczną, czego przykładem jest te 1,5 miliona instalacji fotowoltaicznych, ja życzyłbym sobie, żeby wykorzystać tą ambicję Polaków, bo państwo polskie samo w sobie nie jest w stanie dokonać całej transformacji energetycznej. Ani nie ma do tego środków finansowych w takiej wielkości, ani nie ma do tego zasobów administracyjnych, a jeżeli oddamy zarządzanie energią elektryczną, nawet nie na poziomie sieci, ale na poziomie wytwarzania, integracji tych źródeł, pozwolimy budować mieszkańcom własne źródła, też te stabilne, kogeneracje, biogazownie, magazyny energii, to w sytuacji zagrożenia, bez względu na to, jakie ono było, ten przysłowiowy pan Kowalski mieszkający w małym miasteczku będzie wiedział, że po 3-5 godzinach blackoutu, przynajmniej na tym jego lokalnym szczeblu, na jakimś jego lokalnym małym obszarze, ta energia elektryczna będzie wytwarzana i on wtedy będzie bezpieczny. To jest bardzo ważne i my musimy, państwo budują obywatele, państwo nie buduje rząd. No, częściowo rząd tym zarządza, ale to my go budujemy i to my musimy być aktywni, pomimo tego, że często politycy są niekoniecznie tacy, jakbyśmy chcieli, aby byli. I to nie mówimy teraz o partii X czy partii Y, bo to wszystkie partie po kolei solidarnie nie budowały elektrowni atomowych w Polsce, jakoś się w tym pogodziły, godzą się z tym i dalej solidarnie tego nie robią. Może podpisali umowę, coś się zaczęło, ale to my, obywatele, musimy robić wiele rzeczy, również jeśli chodzi o energetykę. Wojtku, bardzo Ci dziękuję.
To ja bardzo Ci dziękuję za zaproszenie. No i wszystkich Państwa zapraszam i zachęcam do budowania energetyki obywatelskiej. I zachęcamy Państwa do rozwijania się, do budowania niezwykłego networku, do uczestnictwa w bardzo unikalnym programie Szkoły Przywództwa Instytutu Wolności, gdzie z jednej strony mówimy o energetyce, mówimy o biznesie, mówimy o rozwoju uczestników, uczymy tych ludzi, jak budować zespoły, jak budować strategie, jak tymi zarządzać, ale też mówimy o geopolityce, mówimy o tym świecie, który nas otacza. Mówimy o Unii Europejskiej, mówimy o NATO, mówimy o polityce niemieckiej i wielu podobnych tematach. To jest wszystko po to, żeby ludzie, współcześni liderzy, nowi liderzy, których potrzebujemy, radzili sobie świetnie i w biznesie, i w życiu publicznym. I znakomitym przykładem tego jest Wojciech Płachetka. Dziękuję i zachęcam i zapraszam. Dzięki serdecznie, Wojtku. Pozdrawiam Cię. Dziękuję. Dzięki. I Państwu dziękuję. Link do Szkoły Przywództwa, ale też link do możliwości zakupów biletu na konferencję, na której przedstawimy raport Andrew Michty i będziecie Państwo mogli na żywo go posłuchać i się z nim spotkać. Znajdziecie pod nagraniem. Dziękuję. To wszystko. Pozdrawiam serdecznie. Do widzenia.